Wyobraź sobie, że stoisz na krawędzi najwyższego wieżowca na świecie. Patrzysz w górę i widzisz, że inni wciąż się wspinają, budując kolejne piętra ze szkła. Ale ty podskórnie czujesz, że fundamenty pod twoimi stopami zaczynają drżeć. Mamy luty 2026 roku. Indeksy znajdują się na historycznych szczytach, a wyceny spółek technologicznych sugerują scenariusze niemal idealnego wzrostu przez najbliższą dekadę. W takim otoczeniu łatwo o euforię, ale jeszcze łatwiej o kosztowny błąd. Warren Buffett często powtarza tezę, która dla wielu brzmi kontrowersyjnie. Większość ludzi nie posiada psychologicznych predyspozycji do samodzielnego inwestowania w akcje. Rynek w fazie ekstremalnego przewartościowania testuje nie naszą inteligencję, lecz naszą dyscyplinę. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy, jak przetrwać rok 2026, korzystając z ponadczasowych zasad Buffetta oraz intelektualnego dziedzictwa Charlie'ego Mangera. Przyjrzymy się twardym danym, od rekordowych poziomów gotówki w Berkshire Hathaway po wpływ stóp procentowych, które działają na rynek niczym grawitacja. Dowiesz się, dlaczego brak działania bywa najbardziej dochodową strategią i jak zdefiniować przewagę konkurencyjną w erze sztucznej inteligencji. Sukces Berkshire Hathaway, wehikułu inwestycyjnego Warrena Buffetta, nie opiera się na skomplikowanych algorytmach, lecz na rygorystycznym procesie filtracji, który Charlie Munger, jego partner, określał mianem elementarnej mądrości światowej. W 2026 roku, gdy rynkiem steruje szum informacyjny, te 4 zasady stanowią barierę chroniącą kapitał przed nieodwracalną stratą. Pierwszym kryterium jest zrozumienie biznesu. Inwestor musi poruszać się wewnątrz swojego kręgu kompetencji. Nie chodzi o to, jak szeroki jest ten krąg, ale o to, jak precyzyjnie zdefiniowane są jego granice. Jeśli model generowania gotówki przez spółkę jest zbyt zawiły lub zależy od nieprzewidywalnych trendów technologicznych, ląduje ona w koszu z napisem „zbyt trudne”. Buffett wielokrotnie podkreślał, że nie musimy być ekspertami w każdej branży. Wystarczy, że potrafimy rzetelnie ocenić kilka wybranych sektorów. Drugim elementem jest trwała przewaga konkurencyjna, czyli tzw. FOSA, czyli moat. Berkshire Hathaway szuka biznesów, które posiadają unikalną cechę. Może to być najniższy koszt produkcji, potężna marka lub wysokie koszty zmiany dostawcy dla klienta. FOSA musi być trwała, co oznacza, że powinna chronić zyski spółki nie przez kwartał, ale przez dekady. W 2026 roku FOSA często wiąże się z posiadaniem unikalnych danych lub ekosystemu, z którego klientowi trudno zrezygnować. Trzecim filtrem jest jakość zarządzania. Buffett i Munger szukali liderów, którzy myślą jak właściciele, wykazują się wysoką uczciwością i potrafią racjonalnie alokować kapitał. W dobie inżynierii finansowej i krótkowzroczności zarządów, znalezienie liderów skupionych na budowaniu wartości w horyzoncie 20-letnim jest kluczowe. Czwartym, najtrudniejszym w 2026 roku kryterium jest racjonalna wycena. Nawet najlepsza firma na świecie jest złą inwestycją, jeśli zapłacimy za nią zbyt dużo. Racjonalna wycena opiera się na koncepcji wartości wewnętrznej, intrinsic value, oszacowanej na podstawie analizy przepływów pieniężnych firmy, zysków, aktywów i potencjału wzrostu. Inwestor musi wymagać marginesu bezpieczeństwa, różnicy między ceną rynkową a wartością wewnętrzną. Jeśli wartość wewnętrzna spółki wynosi $100, Buffett rzadko kupi ją za 95. Będzie czekał, aż cena spadnie do $70, aby zminimalizować ryzyko błędów w prognozach. Kupno akcji po cenie godziwej to minimum, ale w obecnym otoczeniu większość spółek jest wyceniana na poziomie perfekcji, co nie zostawia miejsca na błędy. Aby zrozumieć, dlaczego początek 2026 roku jest okresem tak wysokiego ryzyka, należy spojrzeć na narzędzie, które sam Buffett nazywa prawdopodobnie najlepszym pojedynczym miernikiem wyceny rynkowej w dowolnym momencie. Mowa o tak zwanym wskaźniku Buffetta, Buffett Indicator. Jest to stosunek całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich spółek giełdowych do PKB danego kraju, zazwyczaj USA. Logika stojąca za tym wskaźnikiem jest prosta. Giełda nie może rosnąć w nieskończoność szybciej niż gospodarka realna, która ją zasila. Historycznie poziom 100% był uznawany za godziwy. Gdy wskaźnik ten przekracza od 150 do 180%, rynek znajduje się w strefie ekstremalnego przewartościowania. W 2026 roku wskaźnik ten bije kolejne rekordy, przekraczając 200% i będąc znacznie powyżej poziomu korekty z 2021 roku czy kryzysu bańki internetowej 25 lat temu.
Oznacza to, że inwestorzy płacą za przyszłe zyski firm znacznie więcej niż sugeruje realny wzrost gospodarczy. Dla Buffetta jest to jasny sygnał. Prawdopodobieństwo uzyskania wysokich stóp zwrotu z obecnych poziomów cenowych w ciągu najbliższych 10 lat jest statystycznie bardzo niskie. Zamiast ulegać manii kupowania, analityczne podejście nakazuje redukcję ryzyka i cierpliwość. Analizując poszczególne przedsiębiorstwa, Buffett i Munger zwracają uwagę na sygnały ostrzegawcze, które często są ignorowane w fazie hossy. W tym roku wypatruj tych kluczowych czerwonych flag. Charlie Munger nie tolerował wskaźnika EBITDA, nazywając go oszukańczym zyskiem, ponieważ ignoruje on realne koszty amortyzacji sprzętu i infrastruktury. Jeśli firma w 2026 roku chwali się głównie skorygowanym zyskiem, odliczając od niego realne wydatki operacyjne, jest to sygnał ostrzegawczy. Wiele firm technologicznych kusi pracowników akcjami zamiast gotówki. Dla inwestora jest to ukryty koszt, który sprawia, że Twój udział w zyskach staje się coraz mniejszy. Jeśli liczba wyemitowanych akcji rośnie co roku o więcej niż od 2 do 3%, firma systematycznie podjada Twój kapitał. Zysk netto to tylko zapis księgowy. Dla Warrena Buffetta najważniejszy jest zysk właścicielski. Jeśli firma wykazuje zysk, ale nie generuje gotówki, którą można wypłacić w dywidendzie lub reinwestować bez zaciągania długów, jej model biznesowy może być wadliwy lub skrajnie kapitałochłonny. W 2026 roku era darmowego pieniądza definitywnie się skończyła. Firmy, które potrzebują ciągłego rolowania długu, by przetrwać, przy obecnych stopach procentowych są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Analiza bilansu Berkshire Hathaway w 2026 roku ujawnia rygorystyczne trzymanie się zasad. Często mówi się, że gotówka to martwy kapitał, jednak dla Buffetta jest to najważniejsza opcja strategiczna. Dane historyczne pokazują wyraźną tendencję. Berkshire Hathaway nie boi się bezczynności, gdy rynek jest drogi. Zaledwie kilka lat temu, w trzecim kwartale 2021 roku, zapasy gotówki Berkshire wynosiły około 149 miliardów dolarów. Był to czas silnego odbicia po pandemii i narastającej euforii. Cofając się jeszcze bardziej, do 2016 roku, płynność holdingu oscylowała wokół 84 miliardów dolarów. Obecnie, w styczniu 2026 roku, poziomy te przekroczyły 380 miliardów dolarów. Dlaczego Buffett nie wydaje tych pieniędzy? Ponieważ według jego filozofii nie zarabia się na kupowaniu i sprzedawaniu, ale na czekaniu. Dzisiejsza płynność Berkshire jest bezpośrednim wynikiem braku okazji inwestycyjnych, które spełniałyby margines bezpieczeństwa. W 2026 roku ceny biznesów o dobrych perspektywach są pod sufitem. Buffett woli zarabiać od 4 do 5% na krótkoterminowych amerykańskich bonach skarbowych, czekając na moment, w którym rynek wpadnie w panikę, a ceny spadną o od 30 do 50%. To właśnie wtedy jego gotówka stanie się najpotężniejszą bronią. Dla Buffetta gotówka to nie tylko pieniądz, to możliwość strategicznej cierpliwości. W 2026 roku musimy również nieco zaktualizować definicję przewagi konkurencyjnej. Klasyczna lojalność wobec marki, jaką widzimy w przypadku Coca-Coli, wciąż ma znaczenie, ale w obecnych realiach kluczowym wskaźnikiem jest pricing power, zdolność do podnoszenia cen bez utraty udziałów w rynku. W okresach inflacyjnych Buffett preferuje biznesy, które spełniają dwa warunki. Po pierwsze, potrafią zwiększyć ceny nawet przy płaskim popycie. Przykładem jest Apple. Lojalność użytkowników sprawia, że podwyżka ceny iPhone'a nie powoduje masowego przejścia do konkurencji. Po drugie, idealny biznes w 2026 roku to taki, który może obsłużyć duży wzrost obrotów przy minimalnym dodatkowym wkładzie kapitałowym. Firmy technologiczne oparte na oprogramowaniu mają tu gigantyczną przewagę nad przemysłem ciężkim, który musi inwestować miliardy w nowe fabryki przy każdej próbie zwiększenia skali. Buffett szuka biznesów, które rosną w głowach konsumentów, a nie tylko na liniach produkcyjnych. Patrząc na inwestycyjną historię Warrena Buffetta, ważne jest zrozumienie zależności między stopami procentowymi a wyceną aktywów. Metafora grawitacji jest tu niezwykle trafna. Stopy procentowe są dla wartości akcji tym, czym grawitacja dla materii. Gdy stopy procentowe są bliskie zeru, grawitacja nie istnieje. Inwestorzy są zmuszeni szukać zysków na giełdzie, co sztucznie pompuje wyceny. Jednak w 2026 roku, gdy banki centralne wciąż utrzymują wyższe stopy procentowe, by walczyć z inflacją, grawitacja finansowa jest znacznie silniejsza. Pewne zyski z obligacji dają teraz realny zwrot, co sprawia, że drogie akcje spółek wzrostowych stają się mniej atrakcyjne.
Jeśli rentowność bezpiecznych aktywów utrzymuje się na dobrym poziomie, wyceny spółek giełdowych muszą spaść, aby ich oczekiwany zwrot był konkurencyjny. Dla inwestora, który nie dysponuje czasem na głęboką analizę bilansów i wyliczanie matematycznych modeli wartości, próba pokonania rynku w 2026 roku jest ryzykowna. Buffett od lat promuje fundusze indeksowe o niskich kosztach, np. S&P 500. Strategia uśredniania kosztów DCA pozwala zignorować fakt, czy rynek jest obecnie drogi czy tani. Kupując regularnie to samo aktywo, inwestor przestaje być zakładnikiem rynkowej euforii lub paniki, zamieniając emocjonalne decyzje na matematyczną dyscyplinę. W otoczeniu rynkowym w tym roku, gdzie zmienność jest napędzana przez algorytmy, a wyceny często odrywają się od fundamentów, próba wyczucia dołka przez amatora zazwyczaj kończy się kupowaniem na szczycie i sprzedawaniem w dołku. DCA rozwiązuje ten problem u podstaw. Kupując jednostki funduszu za tę samą kwotę w stałych odstępach czasu, automatycznie optymalizujesz swój portfel. Kiedy ceny na giełdzie są wysokie, twoja stała kwota kupuje mniej jednostek, ale gdy nadchodzi korekta i ceny spadają, ta sama suma pozwala na zakup znacznie większej ich liczby. Inwestowanie pasywne opiera się na wierze w długoterminowy wzrost gospodarczy. Nawet jeśli zainwestowałeś na szczycie przed wielkim krachem, czas ostatecznie pracował na twoją korzyść. W tym roku najważniejszą umiejętnością nie jest analiza techniczna, lecz zdolność do ignorowania nagłówków prasowych i trzymania się planu przez dłuższy okres czasu. Nawet jeśli przejdziesz przez wszystkie poprzednie etapy, zrozumiesz model biznesowy firmy, zidentyfikujesz jej niezachwianą przewagę konkurencyjną i wyliczysz racjonalną wartość wewnętrzną spółki, twoja praca może zostać zniweczona przez jeden najsłabszy punkt – własną psychikę. To właśnie ona jest ostatnim, decydującym filtrem w metodologii Berkshire Hathaway. Warren Buffett wielokrotnie podkreślał, że sukces w inwestowaniu w znacznie większym stopniu zależy od charakteru i temperamentu niż od wysokiego ilorazu inteligencji. Rok 2026 to okres szczególnej próby, charakteryzujący się nasileniem zjawiska FOMO, Fear of Missing Out, które jest obecnie napędzane przez błyskawiczny obieg informacji w mediach społecznościowych oraz spekulacyjny handel algorytmiczny. W świecie, gdzie wykresy potrafią rosnąć o dziesiątki procent w kilka dni bez żadnego uzasadnienia fundamentalnego, podobnie jak ostatnio cena srebra, najtrudniejszą umiejętnością staje się ignorowanie tłumu wpadającego w euforię. Prawdziwa odporność psychiczna wymaga zdolności do zachowania chłodnej głowy, gdy wszyscy dookoła wydają się szybko bogacić, ale również odwagi do działania w drugą stronę, gdy na rynku zapanuje panika. Buffett i Munger nauczyli nas, że jeśli nie potrafisz ze spokojem obserwować, jak twoje portfolio traci 40% wartości rynkowej bez podejmowania nerwowych ruchów, to giełda po prostu nie jest miejscem dla ciebie. Analiza postawy Warrena Buffetta prowadzi do jednoznacznych wniosków. W świecie finansów dyscyplina jest dziś towarem bardziej deficytowym niż kapitał. Choć rynkowe wieżowce ze szkła mogą wydawać się stabilne, pamiętajmy, że grawitacja ekonomiczna, wyrażona w stopach procentowych i realnych przepływach pieniężnych, zawsze upomina się o swoje. Kluczem jest utrzymanie strategicznej płynności, która w momencie paniki zmieni się z martwego kapitału w twoją największą przewagę. Inwestowanie w 2026 roku wymaga od nas precyzyjnej selekcji firm z realną siłą do dyktowania cen oraz odwagi do pozostania bezczynnym, gdy cena nie oferuje marginesu bezpieczeństwa. Daj znać w komentarzu, czy budujesz zapas gotówki wzorem Buffetta, czekając na nieuchronną korektę, czy ufasz, że rynek będzie wciąż rósł. Prośba o suby i lajki. Dzięki za uwagę.